Obudziłem się o 6 rano, by zobaczyć, że internet dał radę i udało się wrzucić odcinek, więc ulga. Cześć! Jesteśmy teraz na wycieczce, która poprzedza konferencję blogerską, na którą tutaj przyjechaliśmy. Mamy więc taką bardzo mocno międzynarodową grupę ludzi zajmujących się internetem. Niestety przegapiliśmy połowę tej wycieczki przez to, że samolot nam się spóźnił, ale pozostały nam 3 dni. Przede mną jest punkt, który nazywa się Sigiriya. Jest jednym z najbardziej znanych widoków na Sri Lance. Jest to wielka kamienna forteca. Wygląda... Forteca została zbudowana bodajże w V wieku przez lokalnego króla, który postanowił połączyć tutaj różne funkcje, że tam był królewska siedziba była w środku, było takie jakby miasto dookoła tutaj zrobione. To jest miejsce słynęło jakby z technologii irygacji, nawadniania. Tak powstaje internet. Także wspinamy się po takich schodach, żeby wyjść na górę. Można było drona po prostu odpalić. Nie trzeba by było łazić. Ale pięknie. Pięknie? Tam We'll be going upstairs, you'll come later, right? Nie. To miejsce nazywa się Lwia Skała. Miejsce nazywa się Lwia Skała po angielsku czy tam po polsku. I tutaj są te lwie łapy przy wejściu na najwyższy poziom skały. Rusztowania tutaj są takie trochę... Więc tak wygląda szczyt. Pamiętajcie, że to nie jest po prostu góra, na którą się wchodzi. Tutaj było jakby miasto na tej górze. Coś w rodzaju miasta przynajmniej. Okej. Jestem z powrotem w hotelu. Wszystko jest dobrze. Jeśli będzie słoń w tym filmie dzisiaj, to musicie mi dać subskrypcję. Kasia tutaj filmuje vlogi. Vanity area. Wiewiórka! Wiewiórki, małpy, blogerzy, srilankańska kuchnia, o której jeszcze nie mam pojęcia, ale której się uczę. Lankijska, właśnie. Widziałem, że komentowaliście, żeby mi pomóc z tym przymiotnikiem. Lankijska. Znalazłem mi coś dla Polaków. Bractwo. 2 godziny czasu wolnego, zanim będziemy oglądać słonie, więc... You're having so much fun in this pool. Rozmawiam sobie tutaj z blogerami, youtuberami z różnych krajów i z samym tym stowarzyszeniem blogerów międzynarodowym i utwierdzam się w przekonaniu o tym, co zawsze mówię. Polska społeczność blogerów, youtuberów jest naprawdę dobra na tle międzynarodowym, jest niesamowita względem skali i profesjonalizmu. Zanim napiszesz w internecie komentarz polski YouTube dał mi raka, weź się palnij w łeb. Co tu się do cholery dzieje? The fuck? Good. Hard at work. There's one right next to you. Awesome. Dużo małpiszonów. Droga na safari jest wyboista. Nauczyłam się czegoś nowego, że droga jest wyboista. Albo bumpy. Jest słoń. Teraz musicie subskrybować. Jesteśmy
Jesteśmy na terenie Narodowego Parku Ekologicznego, gdzie słonie sobie żyją na dziko. Słonie lankijskie są podobne do słoni indyjskich, tak nam tutaj wytłumaczono, więc są mniejsze od słoni afrykańskich. Dla mnie to jest mega dziwne w ogóle widzieć słonia tam, gdzie on sobie żyje tak naprawdę. Zawsze mi się wydawało, że słonie są tylko w zoo. Jak się bawisz? Dobrze, trochę męczące i chciałabym się napić wody, ale oprócz tego fajnie. Samica musi zdobyć pożywienie dla siebie i dla potomstwa. To znakomita okazja dla japońskiej rodziny na zrobienie zdjęć. W tym parku narodowym żyje jakieś 400 słoni. To jest jeden z nich. Łącznie już widzieliśmy z 5, więc musicie subskrybować 5 razy. Fajny, taki wychillowany. Perfekcyjny moment. Słoń, zachód słońca i Kasia. No naprawdę nie trzeba dużo czasu, żeby się w Sri Lance zakochać, bo jestem tu pierwszy dzień. Jest trochę rozpist. Powiem wam sekret, zaczynając robić daily vloga w maju, wiedziałem, że przyjadę tutaj i że potem lecimy do Stanów, więc że będzie bardzo dużo pięknych scenerii do nakręcenia i taki był plan w zasadzie, żeby ten vlog stał się popularny zanim to zrobię, żeby z pełnym impetem pokazać wam takie rzeczy, więc... Bardzo dużo widzę tutaj takiego przekazu, że ważne jest zachowanie tej naturalnej Sri Lanki, bo jest to jedno z najbardziej biologicznie zróżnicowanych miejsc na ziemi. Jest tu strasznie dużo zwierząt, tych ptaków. Ptaki to też zwierzęta. is located in the micro context, each other for the last. Przesiedzieliśmy właśnie na wykładzie na temat tego, jak turystyka na Sri Lance jest zbudowana tak, żeby zachować naturalne środowisko. I to w pewien sposób rzuca światło na to, że nie można tutaj drona używać w pobliżu żadnych ważnych obiektów. Co ma sens. Ludzie z dronami to tasy bardzo często. Wyobrażam sobie, że jakiś debil turysta wleciałby dronem w słonia z rozpędu. I na koniec mamy małą degustację miejscowego jedzenia, które jest znowu dość pikantne, ale znalazłem curry z flaczków, które smakuje jak flaczki.